Cześć, dziś przejdziemy sobie do sprawdzania Mikawa Shiro Nagury Ban. Dokładnie takiej. Zobaczymy, jak ona poleruje i co zrobić z krawędzią tnącą takiej oto brzytwy. Brzytwa Kikuboshi R Saito, to jest model 152, bliźniaczy model do modelu SK3 od R Saito. Brzytwa ma krawędź tnącą wyprowadzoną już na kamieniu Naniwa o gradacji 1000. Tak wygląda właśnie krawędź tej brzytwy wyprowadzona na Naniwie o gradacji 1000, Naniwa Advance albo Superstone. Nie posiada tutaj już żadnych wyszczerbień. Ta krawędź tnąca jest dosyć gładka i jednolita. No i z czymś takim będziemy właśnie zaczynać. I po takim kamieniu zobaczymy, co najbardziej szorstki kamień Mikawa Nagura, jaki ja posiadam, będzie w stanie wyciągnąć z tej krawędzi. Jeszcze dla powtórzenia, to jest ban. Czy do czego on się nadaje, to zaraz sobie szczegółowo zobaczymy. Czemu nie wyprowadzałem na nim krawędzi? Brzytwa jest uśmiechnięta i brzytwy uśmiechnięte wymagają dużo więcej pracy, jeżeli chodzi o samo szuranie na kamieniu, bo rolujemy je i zawsze jest tylko kawałek krawędzi tnącej ostrzona na kawałku tak jakby skały, kiedy jeździmy, a nie ostrzymy całej krawędzi tnącej na całym kamieniu. Dlatego jest ten proces dużo dłuższy i wyprowadzanie krawędzi na zawiesinie nie jest takim dobrym pomysłem, zwłaszcza na takiej zawiesinie, która się rozbija. Ban jest bardzo szybki, ale szybko też się rozbija i ma drobniejszą gradację niż byśmy się spodziewali. Dlatego jeżeli wymaga brzytwa trochę więcej pracy, to warto skorzystać z kamienia syntetycznego, a jeżeli chcemy wyprowadzić krawędź na takim kamieniu typu ban, no to najlepiej jakby to była brzytwa prosta i jakby ta krawędź już była w dobrym stanie, tylko po prostu wymagała lekkiej korekcji, bo była wcześniej bardzo lekko skasowana. Wtedy jest to możliwe, w innym wypadku zajedziemy się, bo będziemy musieli zmywać tą zawiesinę i po prostu wytwarzać ją na nowo, żeby nie mieć zawiesiny wyrobionej. Tutaj, jeżeli chodzi o kamień bazowy, jakiego dziś użyję, to jest to japoński kamień, kolor karasu. Bardzo, bardzo twardy, szklisty. Twardy, można go porównywać do kamieni Arkansas, to już jest ten poziom twardości. Więc sam z siebie też bardzo wolno ostrzy i bardzo, bardzo wysoko. Nie powinien tutaj na pewno nam przeszkadzać, jeżeli chodzi o zawiesinę z Mikawa Nagur. Dlatego ja sobie go użyję. Teraz spróbuję wytworzyć dosyć gęstą zawiesinę z bana. Kamień jest bardzo szeroki, więc ta zawiesina będzie nam trochę uciekać na bok kamienia, który nie będzie używany. Ale postaram się sobie z tym poradzić, tak pracować z zawiesiną, aby cały czas jednej partii używać. Dobra, mamy już tutaj dosyć sporo zawiesiny zrobionej, więc przystępujemy do ostrzenia. Brzytwa o profilu uśmiechniętym, więc wymaga rolowania. Będziemy sobie ją rolować.
Czuć na kamieniu, że zawiesina jest dosyć szorstka, ale uczucie takiej szorstkości powinno za niedługo minąć. Leję wody troszkę. Widzę, że kamień troszkę schnie. I tak jak wcześniej powiedziałem, wyprowadzanie krawędzi tnącej na takim kamieniu jest możliwe, ale trwa to dosyć długo w porównaniu z kamieniem syntetycznym o gradacji 1000. Oczywiście dla chcącego nic trudnego i te odczucie, jeżeli chodzi o polerowanie na zawiesinie, a ostrzenie na kamieniu, gdybym miał taką sztukę w większym rozmiarze i ostrzył bezpośrednio na tym kamieniu, mogłoby być zupełnie inne. Także w tej sprawie się nie wypowiem, czy bardzo prosto na nim wyprowadzać krawędź tnącą do końca, bo nie mam tak dużej sztuki, aby na niej ostrzyć bezpośrednio. Przeważnie do ostrzenia brzytw zaleca się używania nagór od botana wzwyż, jeżeli chodzi o ich gradację, czyli botan, tenji, mejiro i komy. Nagór atsu, czy tak jak w tym przypadku ban, nie zaleca się do używania z brzytwami, bądź nie zostały one opisane w poradniku od pana Iwasakiego, który opisał, jak powinno wyglądać ostrzenie właśnie z użyciem tych kamieni. Jest to też podyktowane tym, że kamienie poniżej botana potrafią mieć w sobie jakieś kawałeczki niejednorodne, które wejdą nam do zawiesiny, będą większe niż to, co reszta cząstek w tej zawiesinie i mogą wpływać negatywnie na ostrzenie krawędzi tnącej. Albo ją wyszczerbiać, albo po prostu robić głębsze rysy. Uczucie przy ostrzeniu już się dosyć mocno zmieniło, porównując z początkowym. Nie jest już tak bardzo szorstko. Aczkolwiek do uczucia takiego jedwabistego jeszcze bardzo dużo tutaj brakuje.
Czuję, że brzytwa już dosyć gładko idzie po kamieniu, więc chyba to będzie na tyle, jeżeli chodzi o tą gradację. Przetrę blank. I zobaczymy sobie pod mikroskopem, jak ta krawędź wygląda. Tutaj pod mikroskopem widzimy, że krawędź nie uległa na pewno żadnym uszkodzeniom. Ten akurat kawał kamienia i zawiesina nim wytworzona nadają się do ostrzenia brzytwy, ale nie poprawiło to zbytnio krawędzi po kamieniu 1000.